Małe auto, ale plan podróży niebanalny. Fiat Punto kontra dach świata w Tadżykistanie. Nie rasowa terenówka. Nawet nie auto 4x4, tylko zwykłe Punto, my i droga bez końca. Przed nami świat, gdzie gładki asfalt to tylko marzenie. Gdzie silnik walczy o każdy kilometr. Gdzie my walczymy z własnym zmęczeniem. Podczas gdy meta jest wciąż bardzo daleko. Nie wiemy, czy dotrzemy do celu. Nie wiemy, co pęknie pierwsze. Sprzęgło, zawieszenie, czy może my sami. Ale tu nie o to chodzi. Jedziemy, by nagłośnić akcję charytatywną. Jedziemy dla dwojga dzieci w potrzebie. Dla Czesia i Stasia, małych wojowników potrzebujących terapii, leczenia i codziennej pomocy. Czy Punto przetrwa góry Pamir? Czy uda się wjechać na dach świata? Odpowiedź poznamy na końcu drogi. Witamy w ekstremalnie tanich podróżach. Fiatem Punto na dach świata. Tam, gdzie kończy się asfalt. Niektóre pomysły wydają się zbyt szalone, żeby mogły się udać. Nasz przejechanie kilkunastu tysięcy kilometrów ze środka Europy w góry Pamiru starym Fiatem Punto był jednym z takich pomysłów. Ale dla nas ta podróż miała głębszy sens. Chcieliśmy połączyć wyprawę z akcją charytatywną. A przy okazji zawieźć dzieciakom z ubogich górskich wiosek trochę symbolicznych zabawek z Polski przekazanych przez widzów kanału. A więc wyprawę czas zacząć. Wyruszamy w stronę Słowacji i Węgier. Wyprawa ledwo się zaczęła i już pojawiły się kłopoty. W Rumunii Punto stracił moc, a silnik już brzmiał jak w maluchu. Szybka diagnoza, padła cewka zapłonowa. Na szczęście mieliśmy zapasową. Czas więc ruszać w dalszą drogę. Bułgaria, Turcja i Gruzja. Ale teraz przed nami odcinek, który spędza sens z powiek. Czeka nas tranzyt przez Rosję. Ruszamy przez Czeczenię, na Groźny. To tereny, gdzie GPS nie działa. Wieczór zmusza nas do szukania noclegu gdzieś pośród czeczeńskich pól. Ale następnego dnia udaje się dojechać do Kazachstanu. Wreszcie można odetchnąć i odpocząć na kazachskich stepach. Inaczej wyobrażałam sobie wymarzone wakacje, ale da się przeżyć. Czas ruszać dalej na wschód. Kazachstan to przestrzeń, która potrafi zahipnotyzować. Horyzont wydaje się być nieskończony, a krajobraz monotonny. W aucie bez klimy czuliśmy się jak w rozgrzanym piecu. Czasami monotonię przerywały niespodzianki, takie jak wpadnięcie w chmurę szarańczy. Setki owadów oblepiły maskę i chłodnicę. By jechać dalej, trzeba było je zeskrobać. Z rzeczy, które nas w Kazachstanie zaskoczyły, można wymienić nietypowe cmentarze ze specyficznymi grobami, świetna dostępność podjazdów naprawczych do aut i śmieszne ceny ogólnodostępnego gazu LPG. Po 3 dniach w Kazachstanie dotarliśmy do granicy z Uzbekistanem. Granica była dobrze ukryta. Mało kto by się domyślił, że ta brama to wrota do Uzbekistanu. Tu spotkaliśmy wyjątkowo skrupulatnych pograniczników. To jedyne przejście graniczne, gdzie prześwietlono nam każdą sztukę bagażu i za opłatą spryskano nas odkażaczem. Chcieliśmy szybko dostać się do Tadżykistanu, ale wiele przejść granicznych było tylko dla Azjatów. Po wielu godzinach poszukiwań właściwego przejścia w końcu przekroczyliśmy granicę w miejscowości Oybek kosztem $25 opłaty o niejasnym przeznaczeniu. Po noclegu gdzieś na uboczu szutrowej drogi ruszyliśmy do pierwszego miasteczka. Kilka kroków po lokalnym bazarze, pełnym kolorów, zapachów i dźwięków, tak różnych od tych znanych w Europie. Dalsza trasa przebiegała na południe, przez góry Zarawszańskie i Hisarskie. Niestety jedyna dostępna droga na południe jest płatna. Zapewne to opłata klimatyczna za tunel Anzop tonący w smogu. Pierwszy nasz cel w Tadżykistanie to stolica, Duszanbe. Nie jesteśmy tu by zwiedzać, lecz po przepustkę do Gbao w Pamirze. Urzędnicy starali się jak mogli, by wymyślać dodatkowe opłaty.
więc zawsze żądacie paragonów za każdą opłatę. Czas na nocleg, gdzieś na południu od stolicy, na wzgórzu nad małym miasteczkiem. Poranek zaczął się dość nietypowo. Stado krów zatroszczyło się o to, byśmy nie spali zbyt długo, tak więc szybkie śniadanie, pogawędka z pasterzami i pora ruszać w dalszą drogę. Jedziemy w kierunku granicy z Afganistanem. Po drodze mijamy małe miasteczka oraz podziwiamy specyficzny lokalny klimat. Aż wreszcie zaczynają się pojawiać wysokie góry. Jazda przez taki krajobraz to sama przyjemność. Od tej pory majestatyczne, wysuszone szczyty będą nam towarzyszyć niemal wszędzie. I oto dotarliśmy na słynną Pamir Highway, która początkowo jest nawet całkiem asfaltowa. Czas na przerwę w pięknym kanionie. Kanion jest bardzo wąski, ale strasznie wysoki. Na dnie płynie krystalicznie czysty strumień. Tak czysta woda to rzadkość w tych rejonach. Strumień wpada do rzeki Pancz, oddzielający Tadżykistan od Afganistanu. Czas jechać dalej na wschód, po ciągle jeszcze ładnym asfalcie. Po drodze można wysuszyć pranie. Towarzystwa dotrzymują nam uzbrojone patrole wojskowe, które jednak wróżą problemy z znalezieniu noclegu. Trasa wiedzie przez zbocza, gdzie nie sposób rozbić namiotu, albo przez nadgraniczne wioski, w których też nie ma szans, by znaleźć miejsce na darmowy biwak. W końcu zmęczeni podróżą znaleźliśmy to urocze miejsce. Niestety blisko drogi i rzeki granicznej. Udało nam się rozejrzeć po okolicy i zjeść kolację, ale rozbić namiotu już nam nie było dane. Patrol żołnierzy zmusił nas do dalszej jazdy. Na pocieszenie nawet w odległych zakątkach Tadżykistanu nie brakuje stacji taniego LPG. Noc spędziliśmy gdzieś na uboczu drogi. Na szczęście żaden patrol nas nie zauważył. Ale nowy dzień przyniósł nowe wyzwania. Tak gładka, asfaltowa droga stała się rzadkością. Z każdym kilometrem stan drogi się pogarszał. Zbocza górskie były coraz bardziej strome, a niezabezpieczone przepaście coraz częstsze. Mimo wszystko jazda po takich drogach sprawiała ogromną frajdę. Określenie Pamir Highway nie ma nic wspólnego z autostradą. Właściwie to droga w najgorszym stanie technicznym, jaką kiedykolwiek jechaliśmy. Ale choć na przeważającej długości droga jest koszmarna, to czasem zdarzają się odcinki o przyzwoitej nawierzchni. Tak, to jest droga określana mianem highway. Co prawda nie da się jechać szybko, ale widoki są obłędne. Jedziemy cały czas wzdłuż rzeki granicznej z Afganistanem. Dziś chcemy dotrzeć do stolicy regionu Gbao, do miasta Horok. Ale droga zazwyczaj jest bardzo wymagająca. 15 km na godzinę to prędkość maksymalna na wielu odcinkach. Pamir Highway to trasa międzynarodowa prowadząca do jedynego przejścia granicznego z Tadżykistanu do Chin. Z tego powodu widuje się tu mnóstwo tirów przewożących choćby importowane elektryki. Trasa wiedzie wzdłuż rzeki Pancz, za której brzegiem jest Afganistan. Spieczone słońcem afgańskie szczyty dumnie górują nad okolicą. Afganistan jest tak blisko, że bez trudu można podpatrzeć, jak na drugim brzegu toczy się codzienne życie. Czas jechać dalej po resztkach asfaltu. Miasto Horok na szczęście coraz bliżej. A im bliżej stolicy regionu, tym lepsza droga.
Witamy w stolicy autonomicznego regionu Gbao. Chorok to miasto dość specyficzne. Mimo że leży w autonomicznym regionie, to i tak wszędzie widać podobiznę wodza narodu tadżyckiego. Wódz nie szczędzi banerów promujących wodza. Z Chorogu ruszamy ku najciekawszym terenom w Pamirze. Droga pnie się mocno w górę. Chorog leżał na wysokości 2100 metrów nad poziomem morza. My w ciągu jednej doby wjeżdżamy na ponad 4000 metrów. Ale najpierw czas na nocleg, odjechawszy kawałek od miasta. Biwak spędziliśmy przy rozlewisku rzecznym, niedaleko wioski Wóż. Pod nami rozciąga się dolina rzeki Gund, jednej z ważniejszych rzek Pamiru. Rzeka ta wypływa z jeziora Yashikul. Stamtąd spływa na zachód, wijąc się przez surowe kamieniste doliny, aż po miasto Chorog, gdzie uchodzi do szerokiego nurtu rzeki Pancz. Choć woda w Guncie jest zimna i rwąca, to właśnie ona daje życie tej całej krainie. Droga z Chorogu do Murgabu prowadzi wzdłuż jej nurtu. Podróżując tędy trzeba być gotowym na to, że liczne odnogi rzeki będą przecinać drogę, zmuszając do jazdy po jej chłodnych wodach. Wzdłuż szlaku uwagę przykuwają osobliwe konstrukcje, takie jak na przykład kruche mosty z linii patyków. Jednak prawdziwą atrakcją doliny są niesamowite krajobrazy. Dostojne szczyty Pamiru, wznoszące się ponad rozlewiska rzeki. Obszar ten zachwyca pięknem, a jednocześnie ujawnia swoją surowość. Czas dalej piąć się pod górę, ale rozrzedzone powietrze pozbawia silnik mocy. Jedyne rozwiązanie to trawersować podjazd, by nachylenie drogi było mniejsze. Oto Pamir Highway w pełnej okazałości. 20 km na godzinę jest nieosiągalne, więc czasem warto skorzystać z bezdroży. Wzdłuż trasy mijamy ubogie osady. Kilka chat z kamienia, blachy czy kontenerów, w których ludzie prowadzą swoje codzienne życie. Sklep czy stacja benzynowa to w tej krainie stosunkowo rzadki przywilej, bo zły stan dróg hamuje rozwój osad i utrudnia wymianę towarów. Przy trasie pamirskiej dzieci sprzedają podróżnym domowe produkty mleczne. My nie chcieliśmy ryzykować rewolucji żołądkowych, ale podarowaliśmy dzieciakom drobne upominki z Polski. Choć były to tylko drobiazgi, to jednak stawały się powodem do szczerej radości. Na wysokościach powyżej 3000 metrów rzadko spotyka się wioski. Zwykle są to pojedyncze, prowizoryczne gospodarstwa pasterskie. Zwierzęta dają nie tylko mleko i mięso, produkują też opał. Zimą ludzie wykorzystują wysuszone cegiełki łajna jako materiał opałowy. Jedźmy dalej w stronę serca Pamiru. Przed nami jedno z piękniejszych miejsc na trasie. Dolina rzeki Aliczyr. Rozlewiska płytkich, słonych jezior nadają tej krainie niezwykły charakter. Natomiast surowy klimat i wysokość ponad 3800 metrów sprawiają, że wygląda ona jak półpustynia o nieco księżycowym krajobrazie. Spotkać tu można skromną roślinność, tolerującą ekstremalne warunki pogodowe. Cechami charakterystycznymi tutejszych roślin jest pokrój kępowy lub poduszkowy,
niewielkie rozmiary i dość mocno rozwinięty system korzeniowy. W pobliżu rzek częstym widokiem są liczne nory wykopane przez urocze zwierzątka. To świstaki długowłosy, licznie występujące w wysokich górach od Pamiru aż po Himalaje. Patrząc z góry na srebrzyste rozlewiska, łatwo zrozumieć, dlaczego Pamir jest nazywany dachem świata. Na wysokościach, gdzie oddech staje się ciężki, rozciągają się płaskowyże, położone wyżej niż niejeden alpejski szczyt. Taka sceneria to wymarzone miejsce na obiad. Ale gotowanie nie jest łatwe w tak wiecznym miejscu. Po obiedzie czas jechać dalej na wschód, przy okazji podziwiając obłędne widoki. W tej części Pamiru dodatkowo można poczuć luksus jazdy po wyjątkowo łagodnie wygładzonych kolejinach. Przed nami pierwsze wysokogórskie miasteczko – Aliczyr. Osada leży na wysokości prawie 4000 metrów. Dla nas najistotniejsze jest to, że znajduje się w niej stacja benzynowa. Niestety dostępna jest tylko benzyna 92-oktanowa. Ostatnie chwile przed zmierzchem poświęćmy na przyjrzeniu się miasteczku. Warunki życia są tu wyjątkowo surowe. Domy mieszkańców są skromne i proste, a wodę czerpie się z kilku studni rozsianych wokół osady. Czas wyruszyć na poszukiwanie noclegu. Odjedziemy nieco dalej od cywilizacji, by znaleźć zaciszne miejsce na rozbicie namiotów. Poranek zastał nas w pięknej dolinie przy starej drodze do kopalni srebra. Niestety wysokość około 4000 metrów wywołała u nas symptomy choroby górskiej. Bóle głowy, osłabienie, nudności. Symptomy te będą nam towarzyszyć przez kolejne kilka dni w trakcie naszej podróży. Ale czas jechać dalej do wyznaczonego celu. Po drodze mijamy pojedyncze, odizolowane gospodarstwa pasterskie. Sędziwe sowieckie pojazdy stanowią tu swoisty znak rozpoznawczy tych terenów. Ludzie zajmują się tu hodowlą kóz. Murowane zagrody służą do trzymania zwierząt na noc. Natomiast zwierzęce odchody formowane są w kostkę, a następnie suszone i używane jako opał. Ciekawskim dzieciakom zostawiamy parę zabawek w prezencie i ruszamy dalej cudnej jakości pamirską autostradą. Na tej drodze bydło nie przejmuje się ruchem ulicznym, a nawierzchnia drogi jest kompletnie zniszczona przez tiry. Za to wszelkie niewygody wynagradzają widoki. Pejzaże surowe, a zarazem dostojne, w których dzikość natury splata się z majestatem gór i ciszą bezkresnych przestrzeni. Jedziemy dalej, w kierunku największego miasteczka regionu. Tu, pośród rozległych zielonych dolin, leży miasto Murgab. By do niego wjechać, trzeba pokazać przepustkę, tzw. Gbao Permit. Po kontroli paszportowej wjeżdżamy do miasta. Murgab nie olśniewa przepychem, a jednak ma w sobie coś, co zatrzymuje spojrzenie. W krajobrazie dominują małe, niskie domki rozsiane po dolinie. Proste, bielone wapnem ściany kontrastują z brunatnymi zboczami Pamiru. Murgab nie próbuje niczego udawać. Jego piękno tkwi w surowości. Właśnie ta surowość sprawia, że miasteczko to na długo zostaje w pamięci. W mieście nie ma sieci wodociągowej, a jedynym źródłem wody dla mieszkańców są studnie, takie jak ta. Do transportu wykorzystywane są wiekowe sowieckie ciężarówki albo dachy terenówek. Sercem miasteczka jest targowisko.
to wreszcie czuć puls życia wśród bezkresnych przestrzeni Pamiru. Metalowe kontenery ustawione w szeregu służą za sklepy. Można tu nabyć podstawowe produkty niezbędne w życiu codziennym. Kolorowa odzież, zabawki, żywność, czy nawet lody. Targowisko to nie tylko miejsce handlu, to przestrzeń spotkań. Tu wymienia się wieści, plotki i uśmiechy. Kolejnym ciekawym miejscem w miasteczku jest stacja benzynowa. To niepozorny budynek, który łatwo przeoczyć. W środku piętrzą się kanistry, butelki i lejki, a całość bardziej przypomina magazyn niż punkt tankowania. Dopiero kiedy sprzedawca zaczyna lać do baku nieokreśloną ciecz z kanistra, zaczynamy rozumieć, że tu tankowanie jest bardziej aktem zaufania niż zwykłą transakcją. Od tego, co trafi do zbiornika, zależy nie tylko dalsza droga, ale i to, czy silnik przetrwa ten eksperyment. Czas by powoli szykować się do odjazdu. Ale na drodze często zatrzymują nas lokalne dzieci. Płacimy myto, rozdając symboliczne zabawki przywiezione ze sobą. A chętnych na upominki z Polski nie brakuje. Jednym z ostatnich, bardziej osobliwych widoków w Murgab były jurty stojące przy głównej drodze. Na pierwszy rzut oka przyciągają wzrok. Lecz szybko okazuje się, że nie mają zbyt wiele wspólnego z tradycją. Przykryte sztucznymi tkaninami pełnią dziś role hotelowe. To konstrukcje stworzone wyłącznie z myślą o turystach, pozbawione autentycznego ducha Azji Środkowej. Prawdziwe jurty spotkamy później, będąc z dala od utartych szlaków. Nadszedł czas, by pożegnać Murgab i ruszyć dalej na północ, ku naszemu głównemu celowi, przełęczy Agbaital, najwyższej przełęczy drogowej w całym Pamirze. Przed nami droga ku dachowi świata. Wkrótce przekonamy się, czy siły, maszyna i odrobina szczęścia pozwolą nam pokonać tę legendarną przełęcz. Mija 17 dzień, odkąd wyjechaliśmy z Polski. Jak wszystko dobrze pójdzie, dziś osiągniemy główny cel naszej wyprawy – przełęcz Agbaital Pass, położoną na wysokości 4655 metrów nad poziomem morza. Zostało nam do celu kilkadziesiąt kilometrów po względnie dobrej drodze. Do tej pory droga wiodła przez względnie płaskie tereny. Dopiero tutaj zaczynają się bardziej wymagające warunki. To miejsce, chętnie fotografowane przez podróżników, bywa mylone z samą przełęczą. W rzeczywistości to dopiero początek ciężkiego podjazdu. I choć nachylenie stoku nie wydaje się przesadne, wysokość robi swoje. Powyżej 4500 metrów rozrzedzone powietrze mocno dławi silnik. Spróbujmy ponownie. Teraz może z większym rozpędem. Auto walczy z każdym metrem drogi, a my z niecierpliwością wsłuchujemy się w jego pracę. Wreszcie, ostatkiem sił wymęczonego silnika, zdobywamy przełęcz. Nie ma tu żadnej tabliczki, żadnego oznaczenia przełęczy. Jedynie poczucie, że stary miejski samochód pokonał drogę, której niejedna rasowa terenówka może pozazdrościć. Cel wyprawy osiągnięty. Zjeżdżamy z przełęczy w stronę Karakuj. Teraz już spokojnie, bez pośpiechu. Presja czasu zniknęła. Czas można przeznaczyć na lepsze poznawanie Pamiru i odkrywanie jego sekretów. Łapiąc ostatnie promienie dnia, delektujemy się widokami surowego, lecz fascynującego Pamiru. Pora znaleźć miejsce na nocleg, by odpocząć po tylu wyzwaniach. Zdobycie słynnej przełęczy nie było końcem, lecz początkiem najpiękniejszej części wyprawy. Teraz nadszedł czas na najciekawsze przygody. Na eksplorację tego mniej znanego Pamiru. Na offroadowe ścieżki niesfornym miejskim autem.
tam gdzie mało kto odważa się zapuścić. Na wizyty w zapomnianych osadach, z dala od utartych szlaków, gdzie czas zatrzymał się dawno temu. W sercu Pamiru odkryliśmy świat surowy, dziki i prawdziwy, bez turystycznej fasady, którą często widzą ci, którzy trzymają się zbyt blisko głównej trasy. To doświadczenie zmieniło nasze spojrzenie na podróże. Bo podróż to nie tylko cel, ale przede wszystkim droga do celu. Spotkania z ludźmi, którzy żyją inaczej niż my. I w chwilę, gdy wobec potęgi przyrody człowiek staje się ledwie piłkiem. Ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku.